Stop! Moi drodzy, witam was na kanale Siła Ognia, ja nazywam się Krzysztof, a to jest relacja z zawodów lekka piechota. Tak, stało się, dzieje się, jest to w zasadzie kulminacyjny moment, jeśli chodzi o mój rok w kontekście zawodów strzeleckich. Jedziemy sobie na lekką piechotę. Plan jest taki, żeby przede wszystkim nie zostać zdyskwalifikowanymi, nie być ostatnim, zająć tak wysokie miejsce, jak tylko się da i zdobyć doświadczenie na przyszłość. Jedziemy tam dzień wcześniej, kwaterujemy się w naszym pensjonacie, hotelu, jak zwał, tak zwał, i być może uda nam się dzień wcześniej trochę popatrzeć na przystań kajakową, na tory, a same zawody zaczną się w piątek i do niedzielnego poranka będą trwały. Tak więc będą to moje najdłuższe, najdłużej trwające zawody, w jakich kiedykolwiek brałem udział. Zapraszam was do oglądania. W związku z tym, że to bardzo długi materiał będzie, to już teraz was zapraszam do klikania łapek, pisania komentarzy i oczywiście klikania subskrypcji, bo no, to będzie duży materiał i fajnie by było, żeby dotarł do jak największej ilości osób, więc też udostępnienia mile widziane. A tymczasem talk is cheap, ammunition is expensive i lecimy na zawody. Plecaczek już prawie spakowany. Jeszcze 2 litry wody dojdą, ale zważmy go. No, równiutkie 20 kg. No, więc tak będzie się prezentował plecak. Na szczęście z czasem będzie tylko lżejszy. Amunicję i jedzonko. Dla osób, które nie znają koncepcji, lekka piechota to zawody taktyczno-strzeleckie opierające się o wykonywanie różnych niebojowych zadań, jak nawigacja, spływ czy medycyna pola walki, przeplatanych serią zadań strzeleckich, w których na każdym stage'u są 3 minuty na strzelenie w odpowiedni sposób. Zawody są skonstruowane tak, że w zasadzie nie da się wykonać wszystkiego. Na przykład zdobyć wszystkich punktów nawigacyjnych przy jednoczesnym udziale w każdym strzelaniu. Dobranie tych zadań i rozłożenie wszystkiego odpowiednio w czasie również jest kluczowe dla wyniku. Ale zanim zaczniemy relację, poznajcie Bartka. Mój partner z pary. Człowiek, z którego inicjatywy w ogóle wzięliśmy udział w tych zawodach, bo zaprosił mnie do wspólnego startu. Dobrze się dogadywaliśmy i fajnie nam wychodziło wspólne wykonywanie zadań. Polecam serdecznie. Wystartowaliśmy wspólnie jako Chrześcijańska Unia Jedności z 17 numerem startowym. Strefa wyczekiwania. Kryjówka partyzantów. Nasze uczestnictwo zaczynamy od rejestracji, a następnie o godzinie 14 stawiamy się na briefingu. Ze względu na skalę zawodów i ilość obcojęzycznych zawodników trwa on około 1,5 godziny. Dostajemy tracker GPS, wstępne informacje i mamy chwilę na ostatni wypoczynek, bo czekamy na godzinę 17, o której jest oficjalny start. Nasze pierwsze kroki na zawodach lekka piechota stawiamy nosząc atrapę moździerza, czyli w tym przypadku legendarną 35-kilogramową kostkę betonu, tak zwaną trylinkę. Zdecydowaliśmy się od tego zacząć, żeby nie zostawiać tego na poranek, gdy będziemy już wypróci z energii, co okazało się później świetną decyzją. Sprawdzonym sposobem innych uczestników z poprzednich edycji wykorzystaliśmy torbę z Ikei oraz zwykły kij. Dystans do przeniesienia moździerza to około kilometr, ale przez okoliczne górki już na dzień dobry dość mocno nas to docisnęło fizycznie. Następnie przemieściliśmy się do punktu, z którego startowało zadanie wodne, czyli przepłynięcie kajakiem fragmentu rzeczki Redy. Dotarliśmy pod mostek, z którego ruszamy na kajaki. Udało nam się znaleźć moździerz. Ty nagrywasz na swój kanał? Tak. Teraz tak. On jest za wysoki, nie? Generalnie, do tej kamery, nie?
Gdybyście naprawdę widzieli, jakie jest kąt tej kamery i gdyby on stanął tak naprawdę, to byście wiedzieli, że o, widzicie? Głowa wystaje ponad kadr. To jest prawda? Prawda. No i wszystko w temacie, nie? Za wysoki do YouTube'a. Za wysoki chłop. Dlatego sobie przyklęknę, jak cywilizowany człowiek. Ale bo w przyklęku mogą pęknąć spodnie, nie? Mi nie pęknął. Nie, bo już próbowałem. Jajo nie wypsło tam. Tak, dotarliśmy, zanieśliśmy moździerz. To jest coś, na co nie da się przygotować. Teraz się przepakowujemy pod spływ kajakiem. Mamy jakieś tam buty. Okazało się, że przez to, że ilość sprzętu co roku rośnie, którą uczestnicy mają obligatoryjnie konieczność zabrać, tak się chyba nie mówi, ale właśnie tak powiedziałem. Możemy jeden plecak wrzucić do organizatora, gdzie nam go dowiozą na miejsce zakończenia. Więc część rzeczy trzeba wywalić, jakąś tam amunicję i rzeczy koncesjonowane. No i co? Przepakowujemy się i jedziemy. Pakujemy rzeczy do foliowych worków tak, żeby wylewająca się woda nie zamoczyła nam plecaków, a przede wszystkim naszej broni. Wiemy, że nie jesteśmy w stanie w 100% szczelnie zamknąć naszych worków oraz, że są one wrażliwe na rozdarcia, dlatego musimy płynąć bardzo ostrożnie, żeby nie zaliczyć wywrotki. A z tego co zauważyliśmy, zdarzało się to po drodze. Kajak wodujemy odrobinę przed planowanym czasem startu i spokojnie sobie ruszamy. Pogoda nam tutaj sprzyjała. Opady przed kilkoma dniami sprawiły, że stan wody był na tyle wysoki, że nie szorowaliśmy po mieliźnie. Sam stan brzegu nie był też dramatyczny i poza jednym konarem wiszącym bardzo nisko nad lustrem wody byliśmy w stanie wymanewrować wszystkie przeszkody, choć trzeba przyznać, że Reda wymagała od nas stałej czujności w sterowaniu. Trasę kończymy w przystani nad jeziorkiem w pięknych okolicznościach zachodu słońca. Ta noga kurwa nie była moja przez większość czasu. Tak mi się te plecaki przytrzasnęły tą nogę, że nie miałem czucia. Już przy 4 godzinie zacząłem mnie, znaczy przy 4 kilometrze zacząłem mnie skurcze łapać, teraz to już jest wszystko obojętne, ale ładnie. 2 godziny 12 minut. Spoko czas. Wiesz, w samym tym wariacie, w samym o tym, a jak to się nazywa, bieliźnie termicznej WS-ów i było naprawdę cipę na 5. Tak, a ja płynąłem na górze, miałem puchówkę, na dole miałem takie spodnie i od góry mnie grzało to, że były na mnie ułożone worki z tym, ze sprzętem i nie było mi zimno w nogi, ale jak wyszedłem i moje mokre nogi jakby poczuły ten chłód, to zaczęło mi być zimno i aż broda mi się zaczęła trząść, nie? Ale puchówka na początku trochę overkill, ale z czasem było mi w niej dobrze. Nie była zapięta tak do końca, tylko gdzieś tak 3/4, nie? Po kajakach jest świetny moment na ciepły posiłek i wprowadzenie na mapę punktów nawigacyjnych. Zajmuje się tym głównie Bartek. Następnie ruszamy w trasę i zaliczamy nasze pierwsze punkty nawigacyjne. Po drodze spotykamy też kontrolę, której musimy pokazać wymagany w zawodach sprzęt. Jest godzina... Pierwsza 21. Jest godzina 1:21. Trochę się pogoda załamała przy... tak gdzieś z pół godziny temu, może godzinę, kiedy znaleźliśmy nasz drugi punkt nawigacyjny, zaczął padać, no ale już przestało na szczęście, więc troszeczkę może wyschniemy. Szukamy punktu numer 3 i lecimy na strzelnicę. Trzymamy się zaskakująco nieźle fizycznie.
jeśli chodzi o jakiś tam poziom wypoczęcia. No wiadomo, wszystko ciąży. No ale... No tak, nawigacja nocna to... Przeszliśmy 3 km w 48 minut. No nie ma dramatu. Postojami to jest liczone. Tak. No i co, lecimy dalej, zaliczymy jeszcze ten jeden punkt i kierujemy się w stronę strzelnicy, żeby zdążyć na okno strzeleckie i nie być totalnie wystrzelonym z butów, więc do zobaczonka. Niestety trzeci punkt nawigacyjny to fiasko. Po zawodach okaże się, że musieliśmy minąć go dosłownie o kilka metrów, ale w ciemności nie udało nam się znaleźć tabliczki. Decydujemy się tam odpuścić szukanie, żeby wrócić na strzelnicę przed oknem strzeleckim. I jesteśmy po powrocie z kajaków połączonego z częścią nawigacji. No, dużo przeszliśmy. Naprawdę wymęczyło nas to. 1/3 zawodów za nami, a jesteśmy naprawdę wypruci. Jeśli chodzi o taką fizyczność, nie wiem, nie czuję się może zaskoczony, ale no to zawsze jest pewnego rodzaju szok, że co może boleć w ciele człowieka. Jest 4:45, mniej więcej do pewnie tam 6 z kawałkiem odpoczniemy sobie przed oknem strzeleckim i zaczniemy strzelanie. Zrobiliśmy tylko 2 punkty, bo jednego nie udało nam się niestety znaleźć. Byliśmy bardzo blisko w okolicy, ale krążyliśmy i musieliśmy to odpuścić. Niestety to są zawody, które bardzo sprowadzają poziom ego na ziemię i uczą odpuszczania wielu rzeczy. Więc widzimy się już pewnie na stage'ach. Nasze pierwsze okno strzeleckie zaczynamy od toru Sen Caprala, gdzie czołgając się pokonujemy transzeje, na końcu których znajdują się specjalne wnęki, z których równo o godzinie 7 padają z naszej strony pierwsze strzały. Tor, teoretycznie rzecz biorąc, nie był dla nas bardzo wymagający strzelecko, ponieważ dystans około 50 metrów nie powinien sprawiać nam trudności, jednak widoczność i warunki pogodowe sprawiły, że tor okazał się dla nas pewnym wyzwaniem. Przez wilgoć zaparowały nam wszystkie możliwe soczewki, mi powiększalnik, jak i holograf. Z kolei Bartek również miał problem z widocznością w swojej biegówce. Zdecydowałem się odstawić powiększalnik na bok, tak żeby jednym okiem widzieć znak celowniczy holografu, natomiast drugim okiem starać się patrzeć na przedpole, gdzie widoczne były cele. Drugi strzela. Czekaj jeszcze, bo nie trafię. Chociaż z widocznością tych celi również był problem. Postrzelane blachy poukrywane dość nisko w trawie sprawiały, że bardzo ciężko było je rozróżnić od zwykłej ziemi, która znajdowała się za nimi. Trzeba było być bardzo uważnym i bardzo mocno skupionym na to, w co się celuje, a i tak nie udawało nam się wszystkiego trafić. Mimo że na tym dystansie nie powinien być to dla nas żaden problem. Trawa powodowała również, że nie z każdej wnęki widać było wszystkie tarcze, dlatego trzeba było oddać 5 strzałów jedynie do tych blach, które są dla nas w danym momencie widoczne. Zasady poruszania się były takie, że osoba oczekująca w danej wnęce mogła zacząć przemieszczać się do kolejnej, dopiero gdy ta pierwsza chociaż raz trafiła jedną z blach umieszczonych na osi. Z kolei osoba, która dotarła do swojej wnęki, musiała poczekać, zanim otworzy ogień, aż poprzednia osoba trafi wymagane 5 razy. Zaskoczył mnie również ogrom tego, co dzieje się na tej strzelnicy. 20 stage'y jednocześnie otworzyły ogień, przez co nie byłem pewien, czy brzdęk blach, których słyszę, są to cele, które ja ostrzeliwałem, czy jest to dźwięk wydawany blachy ostrzelane przez osoby na kolejnych torach. Ogromny chaos, jeśli chodzi o dźwięk i bardzo duża czujność sędziego z toru, który informował, czy uzyskaliśmy odpowiednią ilość strzałów do przemieszczenia się, czy jeszcze musimy dostrzelać nasze cele.
Gdy zaczynało nam iść już coraz lepiej, gdy zaczynaliśmy coraz lepiej orientować się, które trafienia są nasze, a które dochodzą z innych torów, gdy zaczęliśmy się już wgryzać ten tor, niestety dogonił nas koniec czasu. Nie udało nam się skończyć w wymaganym czasie, jednak natłukliśmy trochę punktów. 10. Metalowe kule. Nasz drugi tor, kula, był torem tylko pistoletowym. Polegało to na tym, że po przebiegnięciu transzei w odpowiednim punkcie należało przeciągnąć do siebie na taśmie 35-kilogramowy kettlebell. W tym samym miejscu należało oddać 3 celne strzały do popera, a jednocześnie druga osoba musiała już przyciągać kettle do siebie. Jak już dociągasz kulę, to mogę dołączyć. Tak? Tak. Strzelaj, a ty już ciągnij. Postawa, w której się to strzela, nie była taka oczywista, ponieważ poper znajdował się za pewnym załomem i należało się trochę wychylić w lewo. Ponownie doświadczyłem tutaj pewnych problemów z optyką, a konkretnie z zaparowaniem soczewki i z tym, że jasność kropki była zbyt niska jak na panujące warunki. Zamiast poprawić sobie jasność kropki, tak żeby już na dalsze strzelania była ona dopasowana, z pośpiechu zacząłem po prostu celować po zapasowych przyrządach mechanicznych, które na całe szczęście wymieniłem niespełna 2 tygodnie wcześniej. Przeciąganie kettla w tym lepkim błocie nie należało do najłatwiejszych zadań, a z każdym powtórzeniem było to odczuwalne jako coraz trudniejsze. W całym tym zamieszaniu Bartek popełnia błąd i zaczyna strzelać zanim przeciągnie kettle, przez co 2 strzały są nieliczone. Z każdym powtórzeniem ręce drżą coraz bardziej i coraz wolniej przychodzi nam składać się do strzału, żeby oddawać je celnie. Mimo kilku wpadek, tor kończymy z niezłym wynikiem, a stamtąd przenosimy się na kolejny. Kill House. Na tym torze podzieliliśmy się tak, że Bartek wchodzi jako pierwszy, czyszcząc cele pistoletowe. Trzy razy. Do strzelenia były 4 polimerowe cele reaktywne oraz 3 blachy, każda do trafienia 3 razy. I o ile większość tych celi udało się znaleźć bez żadnego problemu, tak jedna blacha była ukryta na tyle dobrze, że musieliśmy tak naprawdę 2 razy obejść cały ten kill house, żeby udało nam się w końcu znaleźć jeden brakujący metalowy cel. Szukaj, no gdzieś pominął jedynkę. Tutaj Bartek, tutaj. Się wychyl.
Na sam koniec cel karabinowy strzeliłem już ja. Było to wahadło i tutaj tak naprawdę wyszła moja mała znajomość tego typu celu. Bo o ile trafiałem w to wahadło, o tyle bardzo ciężko było mi obrócić. Dopiero później dowiedziałem się, że najlepszą metodą jest strzelanie raz w górę, a następnie 2 razy w dół. Ja niestety potrafiłem zahamowywać sobie sam wahadło, zamiast wprowadzać je w coraz szybszy ruch obrotowy. Niestety koniec końców wahadło udaje mi się przekręcić maksymalnie w połowie. Następnym torem, do którego podeszliśmy, były tak zwane głębokie czarne dziury. I nie ukrywam, był to tor, który poszedł nam najgorzej, jedyny, na którym dostaliśmy jakieś ujemne punkty, ale po kolei. Do środka, z pomiędzy belek. Tak to było za wygodnie. Na początku problemem było to, że mieliśmy wejść do tej konstrukcji z opon i jeden zawodnik miał strzelać, a drugi odtwarzać tak zwaną sekwencję, w której ostrzelał blachy. Już na początku problematyczne było dla mnie to, że Bartek zaczął strzelać troszeczkę szybciej niż ja zdążyłem wejść do tej dziury i zacząć obserwować, co on tam w zasadzie strzela, a po drugie być może nie do końca dobrze zrozumieliśmy koncepcję tej sekwencji, bo gdzieś tam pojawiła się nieścisłość, że być może chodzi o ilość strzałów, a nie o kolejność ostrzeliwania celów. Ostatecznie nie zweryfikowaliśmy tak super dokładnie, natomiast jedno jest pewne, nawet gdybyśmy dobrze zrozumieli tą koncepcję sekwencji, ja i tak z mojej opony nie byłem w stanie stwierdzić, które cele są ostrzeliwane. Ze swojej perspektywy nie widziałem zarówno rozprysków, jak i ruchu blach. Słyszałem tylko, że blachy brzęczą, ale mogłem tak naprawdę zgadywać, co dostaję. Stop acting like you know the way ahead, like you know the rules. There are no rules, man. We're lost. Po kilku strzałach, które próbowałem odtworzyć po Bartku, po prostu się poddałem. Stwierdziłem po prostu, że nie jesteśmy w stanie tego strzelić i czas odpuścić ten tor. Z perspektywy czasu jedyne co mogliśmy zrobić to opuścić tor troszeczkę szybciej, żeby mieć więcej czasu na przygotowanie się do następnego. Natomiast my przesiedzieliśmy w naszych oponach do końca i na tarczy przeszliśmy na kolejny. Tak się nie robi. Panowie, wychodzimy. 5 sekund. Czwarty wykonywany przez nas tor. Jednoręczni bandyci. Był to tor, który akurat przećwiczyliśmy w miarę, więc mogliśmy natłuc tutaj trochę punktów i rzeczywiście poszło nam całkiem nieźle, strzelając zarówno z lewej, jak i prawej ręki. Na początku były momenty, gdy strzelaliśmy dość niemrawo, szczególnie problem był z dopasowaniem sobie kolby do ramienia, do barku, ale im dłużej to robiliśmy, tym szybciej nam przychodziło trafić. Momentami, gdy czuliśmy zmęczenie, po prostu się zamienialiśmy miejscami. Ja przechodziłem na lewą stronę, Bartek na prawą i z powrotem mogliśmy prowadzić ogień. Ja bliżej końcówki tego toru przypomniałem sobie również, że lepiej i wygodniej będzie mi przykładać sobie kolbę tak naprawdę w środek klatki piersiowej, a nie do ramienia. I rzeczywiście to zrobiło dużą różnicę, ponieważ nie męczyłem się tak bardzo, nie musiałem się wyginać w jakieś dziwne pozycje i dużo łatwiej było mi oddawać tutaj celne strzały, lekko tylko nurkując głową. Sekund. Staramy się walczyć do samego końca, dlatego w ostatnich sekundach padają ostatnie strzały. Ostatni tor w naszym pierwszym oknie strzeleckim, czyli Uzi.
W zasadzie pierwszym zadaniem na tym torze było po prostu załadowanie amunicji 9x19 do magazynków. Podzieliliśmy się tak, że każdy z nas ładuje po 2, no i mi zeszło się z tym troszeczkę dłużej. Bo zasada była taka, że jeden strzela, a drugi przerzuca oponę. Po każdym przerzucie opony ten drugi mógł zacząć strzelać. Zdecydowaliśmy się, że oponą zajmie się Bartek, który akurat lubi łapać i rzucać. Ja lubię łapać i rzucać. Lubię łapać i rzucać. Tor z Uzi był w sumie taki bardzo relaksujący, bo strzelanie z Uzi jest w zasadzie bardzo proste. I jedyne o czym trzeba pamiętać to o manualu, bezpieczniku i o tym, że strzela z zamka otwartego. Natomiast wymogiem do uzyskania punktów było to, że za jedną serią musiały zostać ostrzelane 2 stojące obok siebie blaszki. Tor udaje nam się skończyć przed ograniczającym nas czasem, z całkiem dobrym wynikiem i z takim poczuciem, że mimo wszystko nie było najgorzej, wróciliśmy do strefy oczekiwania. No i to był niestety błąd, ponieważ zapomnieliśmy o zadaniach taktycznych, przez co pominęliśmy minerskie zadanie taktyczne. Przez to, że byliśmy tak bardzo przejęci tym strzelaniem, być może straciliśmy nawet 300 łatwych do zdobycia punktów. Na szczęście dość szybko udało nam się zorientować, że mamy do zrobienia jeszcze zadania taktyczne i szybko udaliśmy się w miejsce, gdzie wykonywane było zadanie z medycyną pola walki. Zadanie medyczne na lekkiej piechocie przygotowała firma Tactical Defense i było zrealizowane naprawdę fajnie, ciekawie i realistycznie. Zadanie polegało na dotarciu do rannego, zaopatrzeniu go, przebadaniu według procedury marsz, a następnie należało nadać meldunek mist. Powiedziałeś, że przyjmujemy tylko od zweryfikowanych sojuszników. Czy może się zdarzyć, że to nie będzie nasz sojusznik tam? No wiesz, weryfikacja, nie? I co wtedy mamy zrobić? Weryfikować. Mam nadzieję, że macie rozładowaną. Dobrze, no to Tactical Defense. Dobra, i normalnie będziemy widzieć, że krew tam leci. Dokładnie tak. To co widzicie, ten sprzęt, który ma gość na sobie, macie z niego korzystać. Gotowi? Gotowi. Start, dwójeczka, start. Co tam się Podaję dzieje? mu turniketa. Ja naciskałem na szyju. Dobra, To było tak dronem. a tak dronem, dobra. Brat, dawaj ruku, utiskaj. Mi nadał biges. Ja idę upierdolać. Ukraińc odszedł, mnie tu już nie ma. Mhm. Mam wyciek. Daj mi ten. Daj mi. Wiesz co masz mi dać, nie? Tak, tak, tak. Czekaj, założę mu tylko stazę. No to Uciskaj, dawaj, raz, czy dwa. rob ucisk. Dobra, dobra, raz, dwa. Dobra. Uciskaj mu ranę! Uciskaj mu ranę! Dobra, mam. To jest ten? Celoksa, dobra, dobra. Jest tutaj pod moim tym. Dobra. 3, 4. Dobra, ja już go dopakuję. Dobra. Sprawdź resztę. Czysto. Czysto. Dobra, 3. Czekaj, Dobra, głowa cała, dobra. Czysto. wracamy go. Czekaj, ja tutaj go puszczę. Dobra, Plecy czyste. nogi. Czysto. Dobra, buty. Czysto. Dobra, Dobra, 3, Dupa. 4. Czysto. Dobra, z drugiej strony jeszcze. dobra, 3. Dobra, Dobra, Ile czasu uciskasz? 2 minuty. 2 minuty minęły. Okej. dobra. Podajemy meldunek po radiu. To na przedprawia. No mu leci krew, kurwa szyja! Dobra, dobra. Ile uciskasz? 2 minuty. 4 minuty. Dobra, 4 minuty minęły. Dobra, ty trzymaj cały czas. Dobra. Ja nadaję meldunek po radiu. Meldunek mist
Mamy Dron. ranę szarpaną nogi, ranę szyi, Spowodowaną drona. Tak, objawy to obfite krwawienie z kończyny dolnej i z szyi. Zastosowane leczenie to opaska uciskowa typu CAT i upakowana rana opatrunkiem typu Celox. Możemy ewentualnie go teraz, wiesz co? Jeszcze mu dać tym. To nie będziesz musiał już go tam trzymać, nie? Przygotowujemy. Dobra. Pod spodem? Tak. Dobra, ja tu uciskam. On ma rzepy, wiesz? Dobra, tak. Rozwinę nóż. Dobra, na 3. Na 3 przewracamy w tamtą, tak? Na tamtą. 3, 4. 3, 4. Dobra, masz te paski gdzieś? I tu masz klamrę. Gotów. Okej, przynieśliście go. Przychodzi do Was teraz główny medyk. Proszę o ponowne złożenie raportu Atemist. Mamy rany powstałą w wyniku ataku drona, penetracja odłamkami, rana szyi, kończyny dolnej, objawy obfite krwawienie, zastosowane leczenie, opaska uciskowa na kończynę dolną, zapakowanie rany Celoxem, opatrunkiem tym hemostatycznym i zapakowanie opatrunkiem osobistym. Znaczy zaopatrzenie opatrunkiem osobistym. Mimo kilku błędów i wpadek, które nam się zdarzyły, zostaliśmy pozytywnie ocenieni i pochwaleni za szybkość i sprawność działania. Tutaj byliśmy z siebie bardzo zadowoleni. Jesteśmy po pierwszym oknie strzeleckim. Pierwsze koty za płoty, chociaż mieliśmy dość srogą zajebkę na to, że z głębokie czarne dziury, bo nie ogarnęliśmy tego zadania, ale nie dostaliśmy dużo ujemnych punktów, natomiast reszta poszła nam spoko. Sen Kaprala też nie ukończyliśmy całego, ale mieliśmy dodatkowe punkty, znaczy punkty na plusie. Mogło pójść lepiej, ale jakoś tak, kurwa, te cele były tak nisko, że ciężko mi było się z tym ogarnąć. Na sam koniec byliśmy już tak zmęczeni, że zapomnieliśmy obaj kompletnie, że istnieją zadania taktyczne. Troszeczkę jestem na to zły, bo mieliśmy rozminowywanie i tam zadanie Kursk, ale analizując to jest duża szansa, żebyśmy nie zdążyli tam w ogóle dotrzeć. Natomiast no, medycyna, na to zdążyliśmy na spokojnie i co? I ładnie udało nam się to walnąć. Teraz robimy sobie chwilę przerwy, nie robimy teraz nawigacji w ciągu tego krótkiego okna, bo te przedziały między oknami strzeleckimi są bardzo krótkie. Zobaczymy, czy w ogóle będziemy w dzień robić nawigację, czy wszystko zostawimy sobie na noc. No nie wiem, zobaczymy. Nasz powrót na strzelnicy rozpoczynamy od toru Małpi Gaj. Można strzelać. Strzelanie odbywa się tutaj przed i po pokonaniu jednej z 3 przeszkód zgodnie z zasadą hit to move. Na torze dopuszczalna była pomoc kompana z pary przez trzymanie karabinu, podnoszenie opon czy podtrzymywanie nóg w zwisie, więc głupio byłoby z tego nie skorzystać, ale to przekazanie karabinu było trochę na wyrost.
Dobra. Na torze udaje nam się zrobić prawie 3 pełne cykle, więc nie ma dramatu. Stop! Przerwij strzelanie! Kolejny tor, skoki. Tutaj mamy strzelanie z 2 platform na sprężynach. Jednej, z której strzelamy z pistoletu do drzewka i z drugiej, z której strzelamy do celu karabinowego. Po oddaniu 3 strzałów następuje obowiązkowa zmiana platform. Na tym torze dała o sobie znać również pewna kolizja, którą miałem z kieszenią na butelkę podczas wyciągania pistoletu z kabury. Do przemyślenia na przyszłość. Ten tor musieliśmy się trochę wgryźć i o ile pistoletowo był dość prosty do opanowania, o tyle karabin był bardzo problematyczny. Strzelanie w niewielki cel na tych 170 metrach przy tak niestabilnym podłożu było bardzo wysokim progiem wejścia. Klękanie trochę pomagało, ale wciąż nie na tyle, żeby celnie strzelić. Ostatecznie łącznie z karabinu mieliśmy tylko 2 trafienia. Na domiar złego, po tym torze zauważyłem luzujące się śruby między 2 częściami Razera pod holografem. Nie miałem ze sobą odpowiednich kluczy i istniała szansa, że będę musiał przesiąść się na przyrządy mechaniczne. Po tym torze czekał nas tor długi. Był oddalony spory kawałek od skoków, dodatkowo przejście uwzględniało wejście pod górkę, więc na tor w zasadzie wbiegliśmy i to cali zdyszani. Tor strzela Bartek jako posiadacz biegówki, przy tym bez problemu z montażem. Na torze zmiana względem poprzednich lat. Zamiast wiszącego w poprzek kija, Bartek dostaje 1 do zrobienia zaimprowizowanego pastorału. Z 3 celi kończymy z 2 trafionymi. Przechodzimy dalej w kierunku kawalerii powietrznej. Charakterystyczny tor. Strzelanie mające trochę udawać strzelanie ze śmigła. Wpadamy na ławkę z impetem, przez co już na wstępie jest trochę za bardzo rozbujana. Sama huśtawka jest drewniana na sprężynach, więc sposób, w jaki pracuje, też jest dość charakterystyczny, ale po kilku strzałach zaczynamy łapać rytm i trafiać kolejne cele.
Było? Dalej, dalej. Cele ułożone są na 3 dystansach. Po trzykrotnym ostrzelaniu 2 najbliższych przesuwamy się do 2 dalszych, a następnie do 2 kolejnych, najdalszych. Trudność rosła w miarę postępu na torze. Trafienie, następny. Od nowa? Nie, ten z tyłu, trzeci. Dla mnie na kawalerii powietrznej problematyczny nie był sam dystans, a właśnie praca huśtawki. Bywało, że tuż przed punktem, w którym strzał wszedłby idealnie, huśtawka poruszyła się odrobinę bardziej niż to przewidziałem. Sędzia czasem mówił, było za nisko, a ja tylko się denerwowałem, bo widziałem ruch huśtawki, który to spowodował i nie mogłem nic na to poradzić. Udaje się nam trafić wszystkie cele, dzięki czemu mogliśmy zacząć cykl od nowa i nabijać kolejne punkty. W tym momencie poczułem, że gorąca łuska wpadła mi za zawieszenie i parzy mnie w plecy. Kończymy pod koniec drugiego cyklu. Idziemy na kolejny tor. Budka. Hit. 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 Kolejny cel. Budka była bardzo przyjemnym do strzelenia torem, przynajmniej na początku. Cele na różnych dystansach, każdy do trafienia 3 razy, po czym następuje zmiana piętra. Jeszcze raz. W tym roku na dole pojawiła się beczka, przez co pokonywanie pięter nie było największym problemem dla zawodników. Kurwa, ale mi skurwa. Podczas strzelania z budki może wystawać tylko lufa karabinka. Nie można opierać karabinka łożem, dlatego kombinujemy. Czy to opierając się całą ręką o ścianę, czy kładąc delikatnie lufę na okno. Jeszcze raz? Udaje nam się wykonać cały cykl i próbujemy strzelić go w drugim zajeździe. Minutę, panowie. Trafienie. 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 Tak. W tym momencie strzelanie stojąc jest już dla mnie zbyt męczące i ręce trzęsą mi się ze zmęczenia. Wiem, że dalsze wysyłanie pocisków będzie chybione, więc muszę dać łapom odpocząć. Na torach kawalerii powietrznej Budka poszły nam ogromne ilości amunicji. Mój karabin był po tym torze bardzo ciepły. Bez rękawiczek już same trzymanie założy było bardzo niekomfortowe, a dodatkowo po budce luz na podwyższeniu holografu był już bardzo wyraźny.
Konieczna była pilna interwencja. Rusztowanie. W tym roku było zabezpieczone pasami i ponoć mniej się bujało względem poprzednich lat. Po wspięciu się na górę, na najwyższy poziom, ciężko było nam między gałęziami zobaczyć w ogóle cel. I mimo, że w końcu udaje nam się go znaleźć, żaden z nas nie był niestety w stanie stamtąd go trafić. Poza jednym hitem w zasadzie przypadkowym. Tak więc ten tor nas pokonał. Oddajemy tylko minimalną ilość strzałów, żeby nie było ujemnych punktów. I w ten sposób kończymy nasze drugie okno strzeleckie. Uczymy się jednak na swoich błędach i tym razem nie może być już mowy o pomyłce i zapominalstwie, dlatego pamiętamy tym razem o zadaniach taktycznych i bezpośrednio ze strzelania. Kierujemy się prosto na zadanie rusznikarz. To zadanie było stosunkowo proste. Z zasłoniętymi oczami należało rozebrać broń do tak zwanego field stripa, czyli takie podstawowe rozłożenie każdej broni, którą się miało ze sobą, a następnie ponowne jej złożenie. Każdy rozkładał swoją broń i punkty były przyznawane za każdą rozebraną sztukę. Tutaj jednak pojawił się problem. Glock Bartka jest w wersji z możliwością dokręcenia urządzenia wylotowego, przez co ma nakrętkę na końcu lufy. Sędziowie dopuszczali odkręcenie jej za pomocą narzędzi przed przystąpieniem do zadania, jednak okazało się, że nakrętka, która wcześniej odkręcała się bez problemu, zapiekła się i nie dało się jej ruszyć mimo naprawdę wielu prób. Udało nam się wszystko rozebrać w wyznaczonym czasie poza oddzieleniem lufy od zamka Glocka, przez co nie otrzymaliśmy maksymalnej liczby punktów. Po tym zadaniu czekał nas egzamin unitarny. Zadanie z tych bardziej statycznych. W parach rozwiązywaliśmy test w zakresie wiedzy ogólnowojskowej. Pytania raczej proste, choć niektóre wymagające troszeczkę głębszego zainteresowania tematem. Do tego na tym etapie mózg już trochę paruje i niekiedy odpowiedzi czytaliśmy po 3 razy, żeby upewnić się, że nie wyłożymy się na czymś prostym. Termin zerowanie broni. Przywrócę. No dawaj. Wojskowy karabinek MSB z Grosem. Automatyczny, samopowtarzalny, samoczynny. Wszystkie odpowiedzi są poprawne. Jakie pasmo najczęściej wykorzystują drony? 2.4? 2.4. Okay. Co to znaczy skrót COMSEC? Communication Security Co to jest azymut? Co to znaczy FPV? To jest person view, tak? Jaką amunicją jest zasilany karabinek PKM? 7,62 Na 54. 54. Ale są dwa takie same odpowiedzi. 65, 62. Co oznacza wilko w komunikacji radiowej. Potwierdzam, wykonam, nie mogę wykonać, odezwę się, możesz powtórzyć. Takie brzmi jak potwierdzam, wykonam, to ja bym strzelił A. Jak nazywa się radiostacja przekazująca sygnał dalej? Repeater. Zbrojna agresja ZSRR na Polskę 17 września. Argumentowana m.in. chęcią ochrony ludności białoruskiej i ukraińskiej, koniecznością wyegzekwowania wpłacenia długów jako odpowiedź na polskie akty terrorystyczne na ziemiach ZSRR, koniecznością A. Pytanie dodatkowo otwarte. Kto jest twoim ulubionym organizatorem i dlaczego Skóra? Ponieważ nigdy nie poznałem człowieka z tak wielką charyzmą. Możesz dopisać w nawiasie, że nikt tak śmiesznie się nie wkurwia jak on. Na egzaminie większość odpowiedzi udzielamy poprawnych i kończymy drugie okno na zadania taktyczne. Pomysł na OnlyFans. Kochani, jesteśmy po drugim oknie strzeleckim, które obfitowało w różne fuck-upy, takie jak to, że odkręciły mi się śruby między górną a dolną częścią mojego Risera i mój EOTech zaczął się gibać. Zauważyłem to tuż przed podejściem do pierwszych zadań na tym drugim torze, drugim oknie, ale akurat po wszystkim dobrzy ludzie z teamu sąsiedniego mieli imbusy, których mi użyczyli, dzięki czemu mogłem naprawić to wszystko. Mam nadzieję, że już będzie stabilnie. Nie byliśmy w stanie ogarnąć tak naprawdę nawigacji. Zdecydowaliśmy się, że skupiamy się na wykonywaniu zadań taktycznych i strzeleckich póki co i na nabieraniu sił. Raczej w drugiej części dnia i w nocy będziemy pewnie coś chodzić i próbować zdobywać te punkty nawigacyjne. Póki co schniemy, chociaż jest to trudne, jest wilgotno, paruwa i lampa jak... No, zresztą sami wiecie. Jest ciężko, ale
Ale działamy, walczymy dalej, nie? Morale wysokie. Morale wysokie. Zajadam się pizzką z MR-em. Smacznego. Trzecie okno strzeleckie zaczynamy od torów mokrych. Na pierwszy ogień poszło czyszczenie okopów. Strzelało się go w maskach gazowych, które były tutaj nie tylko dla utrudnienia zadania. Tor rozpoczął Bartek, czyszcząc cele pistoletowe. Jeszcze w prawo będą, 2 butery. Każdy 3 razy. Hit! 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 Dalej! Tutaj nietypowa współpraca, ponieważ podałem Bartkowi magazynek, który zablokował się mu w kieszeni i sam nie był w stanie go wyciągnąć. Dalej! Dawaj, lewo, lewo! Zadaszona część okopu była kompletnie zadymiona. Widoczność była może na 1-2 metry. Był to też sprawdzian dla szczelności masek gazowych. Dawaj, dawaj! Hit! Hit! Dobra, teraz będzie karabinek! Na ostatnie pół minuty przed końcem toru zajmuję stanowisko karabinowe. Mam trzykrotnie do trafienia cel na około 110 metrach. 30 sekund! Trochę w lewo, hit! Hit! Hit, dobra, rozładuj! Udaje się tuż przed końcem. Po okopie przyszedł czas na Amazonię. Legendarny tor lekkiej piechoty i znienawidzony przez wielu. Stage jest banalny w swoich założeniach. Przechodzimy przez jeden basen, nurkując pod przeszkodami. Następnie przechodzimy do drugiego i robimy to samo, tylko tym razem strzelając z wyznaczonych stanowisk. Ważnym elementem było wylanie wody z karabinka, zarówno od przodu lufy, jak i od strony komory nabojowej. Ja tutaj miałem pewną schizę, że zniszczę karabin i z perspektywy czasu myślę, że za dużo czasu poświęciłem na usunięcie wody, ale wolałem się upewnić. Kończymy z wykonaną większą częścią toru, choć nie udało nam się strzelić wszystkiego. Dobra, stop, koniec czasu! Rozładować! Loophole.
tor, na który byłem przygotowany, więc podjąłem się, że strzelę go sam. Zdecydowałem się robić go bez podparcia Obediego, co przyspieszało przyjmowanie odpowiedniej postawy. Dasz radę, czy mam przyjść? Na razie dam. Poza 2 wpadkami, z tym, że zapomniałem zmienić postawę po strzale, przez co te strzały mi się nie liczyły, tor poszedł mi całkiem sprawnie. Skończyłem go bez ani jednego trafienia w przesłonę. Jest! Zmieniasz otwór, od początku. Jest! Zmieniasz otwór. Jest! Zmieniasz otwór. Kolejny tor Spotter. W tym roku nowość, naprowadzanie strzelca odbywało się przez radio z pewnego dystansu. Mów, który pozycja, prawy, lewy, dolny, górny i tak dalej. Dalej! Piąty od prawej, czyli pierwszy od lewej, tak? Dalej! 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 Koniec! Wahadło. Tor był trudny. Dość powiedzieć, że tylko 9 ekip w ogóle ukończyło go z dodatnią liczbą punktów. Punkty liczone są od obrotu wahadła. Żeby je rozbujać, każdy zawodnik może oddać 2 strzały z jednej pozycji, po czym musi przeturlać się w bok. Wahadło było ciężkie do obrócenia, potrzebna była dobra technika, której my nie mieliśmy. Tor ukończyliśmy bez punktów. Dodatnich ani ujemnych. 2 razy strzeliłeś? Tak? Stop! Górny skos! Prawy! I lecimy z tematem. Na sam koniec okna został nam Ninehop. Tor nie poszedł po naszej myśli. Mimo że byliśmy do niego przygotowani, raz Bartek nie mógł trafić w swój cel, później z drugiego wycięcia ja miałem problem z trafieniem. Straciliśmy na tym dużo czasu, notując niewiele trafień.
Te okno strzeleckie skończyliśmy cali mokrzy, mimo że nie wchodziliśmy do Amazonii ze sprzętem. W obecnej wówczas wilgotności schnęliśmy dosyć wolno, między torami nie było też czasu się wytrzeć. Nie pozostało nam nic innego niż wrzucenie reszty ubrań na siebie i udać się na trzecie, ostatnie już w tych zawodach, okno z zadaniami taktycznymi. Pierwszym z nich było zadanie dronowe. Drony u was są? Zadanie, z którym czuliśmy się pewnie, mieliśmy swojego drona, obaj trochę latamy, chociaż Bartek więcej, dlatego wziął na siebie pilotaż. Tak, lecimy. Zadanie było dwuetapowe. W pierwszej części mieliśmy z powietrza znaleźć sprzęt organizatora, który był ukryty na skraju lasu. Dobra, to była ta pola. Zmień sobie na te ustawienie kamery, bo mam Możliwe, że trzeba coś tam popracować z tym światłem. Warunki dla naszej kamery były dość trudne, ale wykonaliśmy zadanie. Drugim etapem było znalezienie pary uczestników na podstawie ich trackera GPS, który udostępnił nam organizator. Tutaj lekka wtopa, bo wskazaliśmy ekipę na równoległej drodze. Na tym zakończyliśmy droniarstwo. Ostatnim zadaniem taktycznym były oczy HIMARS-a. Na podstawie nagrania puszczonego na takim monitorze należało złożyć meldunek salut. Również nic skomplikowanego, o ile zna się strukturę tego meldunku. Cygański tabor, rozrzucili się i suszą. Tego dnia czekało na nas ostatnie dzienne okno strzeleckie. Jak miało się okazać, najcięższe fizycznie ze wszystkich dotychczas. Trafiło nam się po kolei kilka zadań, które wymagały sporego wysiłku i pośpiechu podczas zmiany torów. Zaczęliśmy od wycierania tyłka. Dalej! Moje zadanie było trochę utrudnione. Bartek od poruszania się od ponad doby w swoim chestrigu miał już obtarcie pod pachami, dlatego nie chciał być ciągnięty za szelki. Musiałem przez to szarpać go za łapy, co było dość niewygodnym chwytem. Żałowałem, że nie mamy na tym torze pasa transportowego do zrobienia sobie improwizowanej uprzęży, jak miały niektóre ekipy. Tor realizowany był zgodnie z zasadą shoot to move. Po każdym strzale należało przeciągnąć partnera do następnego pachołka, bez względu na trafienie lub jego brak. Bieg do tyłu. Za bardzo mu pomagasz nogami, za bardzo jesteś zmęczony z strzelania. Góra, bieg! Jeszcze dawaj, jeszcze jeden strzał! Celuj teraz dobrze! Okej, gaz!
Kolejny tor jest wymagający czasowo. Nie każdej ekipie udaje się go ukończyć, przez co dostają punkty karne. Na dodatek wymaga z założenia uprzęży przed całym startem i można się do tego startu nie wyrobić, dlatego pędzimy na niego najszybciej jak się da. Kurwa, plecaki, kurwa, pasy, kamizelki, majtki, co tam macie, kurwa. To tajminy? No, jest okej. Okej, thank you. Nie rubrykę i mamy cenę rubryka. To mamy jedną nachadzenie na sobie. Udaje nam się ubrać sprzęt przed czasem startu i mamy chwilę na złapanie oddechu. Tak, było szybko. Gotowi? Gotowi. Zajebiście, macie jeszcze 20 sekund. Pamiętajcie, lepiej jest nie strzelić, a zjechać. Jasne, jasne, jasne. W sensie zejść, nie zjechać. Który jest numer celu? 12. Ten na samieńskiej górze. Wielki jak stodoła. 3, 2, 1, poszedł. Dawaj, 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 dawaj! Tor parkour wymaga wejścia na kontener i oddania z niego 6 strzałów. Kurwa, 12! Już się rozładowujemy? Tu! Krzyk sędziego zinterpretowałem błędnie jako ilość strzałów, które mamy obowiązkowo oddać, dlatego dostrzeliwuję z naddatkiem, dzięki czemu nabiję nam kilka punktów. Dobra decyzja! Końcową fazą toru jest zejście po linie obydwu zawodników. Bartek po wpięciu zorientował się, że nie wziął rękawic ze stanowiska strzeleckiego. Oddaję mu swoje i szybko biegnę zabrać jego parę. Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, słuchajcie, liny niestety, liny! Dawaj, noga, idzie za dół! Dawaj! Dawaj, 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 dawaj! Tempo, musisz jeszcze, musisz zdążyć szybko! Dawaj! Zajebiście szybko, musisz się rozpęd stawiać od tych ziemi, tak? Ładnie teraz pasy, jeszcze kawałek, jeszcze! Do mnie, bo nie zdejmiesz chyba tak. Dawaj! Dawaj, 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 dawaj! Tor zaliczony jest przez wpięcie się w przekle drugiego zawodnika, dlatego szybko wciągam rolkę na górę i wpinam się do liny. Podejdź bliżej auta, podejdź bliżej auta. Odpinaj się. Jeszcze bliżej. Dobra, lecisz to zdjąć. I dawać do mnie. Tor jest zaliczony, ale wciąż musimy się spieszyć. Zbyt długa zwłoka ze zjazdem mogłaby sprawić, że spóźnię się na kolejny tor i będę miał mniej czasu na jego strzelenie. Dlatego szybko biegnę po rzeczy, ściągam uprząż i biegnę z gratami na kolejny tor. Byłem już tak zafiksowany i pewien, że jestem spóźniony, że gdy biegłem na start, zacząłem już realizować zadanie, mimo że miałem jeszcze dobrze ponad minutę. Przechodzicie przez dziurę, wychodzicie, bierzesz karabinek, przerzucasz przez okienko na drugą stronę. Tam siadasz na dubie, ładujesz magazynek, przeładowujesz, tak? Jeden słupek, jeden strzał. Nic nie ma znaczenia. Ty, jeszcze Okej? półtorej minuty. Do tego bierzesz za ściery i ciągniesz. Właśnie tak macie to Możecie, zrobić. możecie, Jeszcze raz. ale ty bierzesz broń ze sobą. Właśnie tak masz to zrobić. Połóż karabinek, magazynek i poczekaj na start. Ja myślałem, że ja już jestem Wzorowy pokaz. Co strzelamy? 13.
Czas, jazda! Tym razem bez falstartu zaczynamy tor ściana płaczu. Przeciskanie się przez opony idzie nam nawet łatwiej niż wydawało się wcześniej, oglądając tor z zewnątrz. Nogami, nogami, nogami! Dobrze, magazynek, karabinek. Dawaj! Dawaj do nich! Dobrze, i przez ścianę. Góra, góra! Jak coś możesz mu pomóc. Nie możesz tak, musisz tutaj. Decyduje się pomóc Bartkowi w dość niezręczny sposób. Tor Swingers. Jedyny w tym oknie, gdzie troszeczkę odpoczęliśmy. Zasada? Każdy z pary oddaje z pochylni jeden strzał w momencie, gdy jego strona dotyka ziemi. Postanowiliśmy, że nie będziemy klękać ani się przemieszczać, tylko będziemy pracować na postawie stojącej, balansując jedynie środkiem ciężkości, tak, żeby jak najmniej się ruszyć. Przyniosło to dobry efekt, bo mieliśmy na tym torze sporo trafić. Taktyczna wymiana. Tor, który mocno poczuliśmy w naszych ramionach. Proste zadanie. Trafić w 7-centymetrowe kółko na bardzo krótkim dystansie. Co strzał następuje taktyczna wymiana magazynu. Ujemne punkty są za chybienie i upuszczenie maga na ziemię, dlatego mimo krótkiego dystansu strzały są metodyczne i mocno potwierdzone, a sama wymiana odbywa się w sposób spokojny, z dokładnym sprawdzeniem zapięcia zamka i uważnym odłożeniem drugiego maga do ładownika. Stage nastawiony na wycieńczenie barków. Po całym dniu zawodów te 3 minuty wydawały nam się naprawdę długie, ale wykonując wszystko na spokojnie, kończymy z dużą ilością trafień i tylko jednym misem. Ostatnie zadanie. Bob budowniczy.
Kolejny stage, który testował fizyczność. Strzały oddajemy z tej prowizorycznej platformy i po odpowiedniej liczbie trafień należy ją przenieść na drugą stronę deski leżącej na ziemi. Podzieliliśmy się wcześniej zadaniami w ten sposób, że ja zgarniam za każdym razem paletę, a Bartek opony. Szło nam to sprawnie, bez wchodzenia sobie w drogę, ale za każdym powtórzeniem robiliśmy to coraz wolniej. Czuliśmy, jak coraz bardziej opadamy z sił. Koniec! Wiesz, bycie gun influencerem jest ciężkie. To jest prawdziwe życie, a nie kurwa, a nie udawanie niezniszczalnego komandosa. Możesz tam sobie na pracy przygotować się, napędzić zawodowo. Słyszałem, że koczujesz w lasach Orlanu. Zaraz pierdolnę, kurwa mać, kostką brukową! Ciężko. No, nawet nie mam siły już mówić. Zostawiliśmy przetarganie moździerza na sam koniec, jak i całą nawigację. Wartością dodaną jest to, że teraz sobie chodzimy z lżejszymi plecakami, mniej żarcia, mniej amunicji, no gdzieś tam na koniec dnia lepiej się to składa. No ale prawdopodobnie przez to, znaczy prawdopodobnie,
jakby alternatywą jest, że nie będziemy mieli tak dużo punktów za nawigację, no ale no coś za coś, nie? Ja tutaj i tak muszę się do wielu rzeczy zmuszać, żeby je robić. Jakoś tam przełamywać swoje ograniczenia czy głosy w głowie. Spoko, 25 minut od... Znaczy 20 minut od wyjścia z tamtego postoju, nie? A jesteśmy na ostatniej prostej. No. Tu po tym zakręcie już kurwa. No i cały czas z górki, to też spoko. Trochę wieczornej nawigacji, tu jest punkt prawdopodobnie Zmyłka. Idziemy na górę. O Jezu, dziękuję Ci. Muchy zaraz nas zeżrą. Nadrabiamy to, czego nie udało się zrobić za dnia. Punktu na ambonie nie było. Skierowaliśmy się do kolejnych. Mieliśmy trochę czasu na chodzenie po malowniczych górkach i wąwozach w okolicy, które ponownie przetestowały naszą kondycję. Najważniejsze było jednak dla nas wrócić na czas, na nocne okna strzeleckie. Wojna lumenów. Tor, w którym kluczowa była identyfikacja. Dostałem klucz z celami do ostrzelania i przemieszczając się pomiędzy sąsiednimi osiami należało zidentyfikować i ostrzelać blachy wskazane symbolami w kluczu. Z każdej pary celi do ostrzelania mógł być 1, 2 lub żaden, przez co znów wymagana była spora czujność. Idziemy dalej. Dobra, rozumujecie i rozpoznacie i strzelamy. Już ładujemy? Tak, flaga. No już, tak? Pół minuty. Do łapy. Dobra, następny. Ruchy. Do obu. Ruchy. Dobra, ja lewy. Dobra. Okej, następny. To żaden. Dobra. Podobać? Uwaga. Powodzenia. Start. Setka była torem, gdzie zaczynało się strzelać z pistoletu i szło mi to bardzo sprawnie aż do momentu przejścia na karabin. Go, ślisko przed tobą, uważaj.
go! Rifle! Możesz podejść bliżej, do lightsticków. Cel był dość daleko i ciężko było mi go zidentyfikować. Na dodatek, prawdopodobnie przez wilgotność, po każdym strzale kłęby pary wyrzucane z tłumika były tak gęste, że oświetlana chmura sprawiała, że nie byłem w stanie dostrzec nic na dystansie większym niż kilka metrów. Próbowałem zmieniać pozycję na boki, ale wciąż nie byłem w stanie trafić. Po kilku nieudanych próbach podjąłem decyzję, że odpuszczam i biegnę na start, żeby Bartek mógł strzelić cele pistoletowe. Niestety, decyzję podjąłem za późno i Bartek nie zdążył strzelić już toru. Skończyliśmy strzelania nocne i jedyne co mogliśmy zrobić, to strzelić jak najlepiej tory poranne. Tak. Po krótkim, ale zaskakująco regenerującym śnie udajemy się na oś 500 metrów. Tutaj liczy się spora precyzja, ponieważ na tym torze można wykonać tylko 4 strzały w kierunku 2 celi. Po trafieniu bliższego można dopiero zacząć strzelać do drugiego. Uwaga, start. Hit, zmiana celu. Teraz lewy. Tak. Spróbuj wyżej, bo gdzieś nisko jesteś. Nic nie widać. Wychodzimy z jednym trafieniem. Przemieszczamy się na 2 pozostałe tory. Jeden z nich, nienagrany, poranne konie, polegał na strzelaniu z pistoletu do blach z postawy leżąc, zmieniając stanowisko co strzał. Typowy fizyczny zajazd. Drugi, nasz ostatni, był strzelaniem z przyczepki samochodu. Nauczeni doświadczeniem, byliśmy przygotowani na duże zużycie amunicji. Ty lewy, ja prawy. Tak. Zgodnie z przewidywaniem, skacząca na wybojach przyczepka sprawia, że dokładne celowanie mija się z celem, dlatego zasypuje ołowiem blachy. Kątem oka widzę tylko, że Bartek usuwa zacinkę w swoim karabinie. Zmiana strony, jak jest potrzeba. To teraz odwrotnie, ja prawy, ty lewy, nie? Tak. Jak na złość. No. Kończymy to, rozdobywając trochę ponad połowę wymaganych trafień na tym przejeździe. Tym samym około godziny 8:45 po prawie 40 godzinach od startu kończymy nasz udział w 11. edycji zawodów Lekka Piechota. Bezpośrednio po tym strzelaniu pożegnaliśmy się z organizatorami i zawinęliśmy się już do domu, nie czekając na oficjalne zakończenie. Wiedzieliśmy, że podium nie będzie, więc woleliśmy po prostu udać się na najbliższy MOP i obmyć z całego tego dwudniowego brudu, który na sobie zebraliśmy.
Okazało się, że na 40 ekip zajęliśmy 15 miejsce, więc no, widziałem gorsze debiuty, tym bardziej, że strzelecko zajęliśmy już miejsce 6, więc widać, gdzie tutaj można robić pewne poprawki. Nasz start nie podobał mi się o tyle, że widziałem, że sporo rzeczy robiliśmy dobrze, ale widziałem też bardzo wyraźnie, w których miejscach możemy się poprawić, więc jest taka bardzo silne poczucie, że mamy bardzo niewiele rzeczy, które można poprawić i nasz wynik byłby zdecydowanie lepszy, co powoduje, że niestety prawdopodobnie zapiszemy się na jakąś kolejną edycję, ale o dokładnych wnioskach, o tym, co poszło dobrze, o tym, co trzeba zapamiętać, a przede wszystkim o rzeczach, które wymagają pewnej zmiany i które wymagają pewnej poprawki, zrobię kolejny film, kolejny odcinek, żeby już nie przedłużać tego bardzo długiego filmu, jak również nakręcimy film o szpeju, który użyliśmy w trakcie zawodów. Dziękuję Wam wszystkim bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście dajcie łapkę w górę, subskrypcję, wspierajcie kanał na YouTubie. Napiszcie w komentarzu, który stage podobał Wam się najbardziej i który element w ogóle zawodów był dla Was najciekawszy. I co, i widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że... To żyje. że to żyje.